Witaj ponownie na kanale BoboTime. W tym odcinku Ania podpowie Wam, jak mieć litry pokarmu za darmo. Miłego oglądania. Cześć! Jeśli jeszcze nie słyszałaś o takim wynalazku, który nazywa się kolektor, to zostań ze mną teraz na kilka minut, bo chcę Ci opowiedzieć o tym, jak kolektor może wspaniale ułatwić Twoje życie jako mamy karmiącej piersią. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest kolektor. A żeby to sobie dobrze wyjaśnić, to musimy popatrzeć sobie na fizjologię laktacji. Co o niej wiemy? Wiemy, że w pierwszych dniach i tygodniach karmienia piersią, u niektórych mam nawet w pierwszych miesiącach karmienia piersią, jest takie zjawisko, w którym kiedy karmią z jednej piersi maluszka, to z drugiej piersi wycieka pokarm. Zazwyczaj wycieka on we wkładkę laktacyjną i w ten sposób, niestety, ale marnuje się całkiem sporo pokarmu. Kilka mililitrów, a może i nawet więcej. Zatem, co możemy zrobić, aby te małe ilości pokarmu zebrać i mieć z tego nawet jeden cały posiłek dla maluszka? Właśnie w takich sytuacjach przychodzi nam z takim prostym, genialnym rozwiązaniem kolektor pokarmu. Zobacz, kiedy karmisz z jednej piersi maluszka, to do drugiej piersi po prostu przysysasz kolektor. To jest taki silikonowy zbiorniczek, który wystarczy, że go naciśniesz, możesz też odgiąć kołnierz i za pomocą podciśnienia on się zasie na Twoją pierś. Coś jak bańka chińska będzie właśnie przyssany stabilnie do Twojej piersi. Za chwilę omówię Ci, jakie są dwa typy kolektorów, tak żebyś też mogła wybrać dla siebie taki, który będzie dla Ciebie najlepszy, ale wróćmy jeszcze do tego mechanizmu działania. No i zobacz, ten kolektor jest przytwierdzony do Twojej piersi, a Ty po prostu karmisz maluszka. Nie musisz go trzymać, nie musisz niczego naciskać, nie ma przycisków, składa się tylko z jednej lub tylko z kilku części, więc jest niesamowicie prostym urządzeniem, no ale jak to czasami mówią, cała genialność tkwi właśnie w prostocie i tak na pewno jest z kolektorem, bo Ty sobie karmisz spokojnie maluszka, a tutaj skapuje sobie pokarm. Po skończonym karmieniu po prostu odkładasz to do lodówki, przelewasz do woreczka, do pojemnika i już masz jakąś ilość pokarmu zebraną i to zupełnie nie robiąc praktycznie nic. Popatrzmy sobie teraz na dwa typy kolektorów, ponieważ dość powszechnym już w użytku kolektorem jest taki dzbanuszkowy. Świetne urządzenie, bo jest w jednym kawałku, łatwo go wymyć, łatwo wysterylizować, łatwo wziąć gdzieś nawet ze sobą i to jest kolektor, który ja określam jako kolektor dzbanuszkowy. Natomiast jest też taki drugi typ kolektora, on ma kształt muszli, umówmy się, że będziemy go nazywali kolektorem muszlowym i zobacz, w nim jest świetne to, że możesz go po prostu włożyć do stanika. Ma on też to podciśnienie w ten sposób zaprojektowane, że naciskasz tutaj tę miękką część silikonu i w ten sposób regulujesz moc podciśnienia, z jaką ten kolektor jest dossany do Twojej piersi. Ważną taką przewagą jest właśnie to, że kolektor ten umieszczasz w staniku. To oznacza, że nie ma takiego zagrożenia, że na przykład kopnięty przez maluszka, czy Ty wykonasz jakiś gwałtowny ruch, albo odessie on się pod wpływem tego, że będzie tam już duża ilość pokarmu, no to takiego zagrożenia nie ma. Co więcej, możesz go po prostu nosić nawet w innych miejscach, w miejscach publicznych. Załóżmy, że karmisz właśnie w miejscu publicznym, swobodnie możesz mieć kolektor na drugiej piersi i również zbierać sobie pokarm. Opowiem Ci jeszcze troszkę o kolektorze Milk Me, właśnie tym muszlowym. Fajnie, żebyś wiedziała, że on jest zbudowany z takich trzech elementów. Tutaj na górze masz taką powierzchnię silikonową, ją sobie odkładasz. Tutaj masz panel łączący, i to jest właśnie ten zbiorniczek, w którym zbierzesz nawet do 50-60 ml pokarmu. Kolektor jest tak prostym, łatwym w obsłudze urządzeniem, że naprawdę warto go włączyć do swojej codzienności z karmieniem piersią, po to, aby zbierać sobie naddatki pokarmu. Nie pozwalamy, żeby one wsiąknęły w pieluchę, we wkładkę laktacyjną, tylko je sobie zbieramy za miesiąc, 2 miesiące. Idealnie będzie takie nazbierane mleko, jak znalazł na Twoje wyjście z domu.
Natomiast warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób używasz kolektora. Wiele mam martwi się, że kolektor rozkręci im nadmiernie laktację. Wiele mam martwi się, że kolektor zabierze dziecku pokarm. Jak to dokładnie wygląda? Czy kolektor może rozkręcić laktację? Zobacz, w momencie, kiedy przysysasz kolektor do piersi, to Ty decydujesz o tym, z jaką siłą on jest przyssany. Ty decydujesz również, jak często zakładasz kolektor. I to Ty decydujesz, ile pokarmu znajdzie się w tym kubeczku. A zobacz, w tym kolektorze dzbanuszkowym może się go znaleźć nawet do 90 ml, całkiem sporo. Wyobraź sobie, że decydujesz się korzystać z kolektora każdego dnia, co każde karmienie. I każde karmienie da Ci 90 ml pokarmu. Laktacja Twoja nauczy się dość szybko, że potrzebujesz tych 90 ml dla swojego dziecka i właśnie taki naddatek będzie produkowała. Co to oznacza? Tak, kolektor może przyczynić się do tego, że Twoje piersi będą produkowały więcej pokarmu niż potrzebuje maluszek. Dla niektórych mam to rozwiązanie będzie ok, dlatego że wiedzą, że potrzebują nazbierać dużo pokarmu z jakiegoś powodu, na przykład w 3. miesiącu życia dziecka wracają już do pracy na pół etatu albo na cały etat. To jak najbardziej uzasadnia tego rodzaju pracę z kolektorem, ale naprawdę warto tak używać kolektora, żeby po prostu miało to uzasadnienie tak jakby w Twoim trybie życia. Jeśli tak naprawdę nie będziesz zbyt często wychodziła z domu, cały czas jesteś z maluszkiem, karmisz piersią, to nie ma powodu, żebyś co każde karmienie zbierała aż 90 ml. Wówczas wystarczy, że zbierzesz tylko ten naddatek, który i tak by wypłynął i po prostu jeśli zobaczysz, że mam już 20-30 ml w kolektorze, ok, zdejmuję go. Tak, także zawsze dostosuj używanie kolektora do tego, ile Ty realnie potrzebujesz mieć zapasu pokarmu. Poznałaś właśnie świetne, proste, genialne urządzenie, które mamy nazywają często magiczną buteleczką. Poznałaś dzisiaj kolektor. I koniecznie dorzuć go do swojej wyprawki i korzystaj z niego mądrze. Dzięki temu zabezpieczysz sobie jakąś tam ilość pokarmu w zamrażarce i zawsze będziesz miała takie poczucie, że w razie kryzysu, w razie jakiejś niespodziewanej sytuacji, Twojego niespodziewanego wyjścia, w Twojej zamrażarce czeka posiłek dla dziecka. Serię Bobo Time wspiera Baby Ono, we help to grow. To już wszystko na dziś, jeśli chodzi o temat przydatności kolektorów. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu lub napisz do nas. W kolejnym odcinku Wróżka Cecuszka opowie Wam o bardzo ważnym czynniku zwiększającym Twoje szanse na sukces w laktacji. Już teraz zapraszamy.